Dzisiaj mamy dzień drugi, ale to będzie w sumie filmowy pierwszy dzień, bo przyjechaliśmy w sobotę. Tak naprawdę pierwszy samochód przyjechał już w piątek wieczorem, żeby zająć miejsce, bo kamp jest mały, ekip dużo, każdy chce mieć dużo miejsca, ale dzisiaj jest dzień, kiedy już się poza badaniami technicznymi, które mieliśmy wczoraj, poza odprawami i całą procedurą administracyjną, to dzisiaj już się będą działy rzeczy. O godzinie 12 już klasy motocykli zaczynają wyjeżdżać. My na końcu, jako klasa Extreme wyjeżdża na końcu. Ruszamy na taki oficjalny, piękny start. Tutaj w lokalnej władzami jakoś ma być to zorganizowane fajnie, pokaz dla widzów. A wieczorem są kwalifikacje. To jest 7-kilometrowy odcinek specjalny. Po ostatniej Francji dostaliśmy bardzo fajny, pozytywny feedback od Was, że pokazywanie tego, jak wygląda życie, kamp, jak wyglądają nasze zmagania, nasze błędy, nasza nauka, że to Wam się podoba, więc było to jakby oliwą do naszego ognia. Chcemy tego Wam pokazywać więcej i ten kanał zrobimy jako miejsce, gdzie będziemy jeździć na rajdy, będziemy robić ciekawe wydarzenia offroadowe i będziemy Wam pokazywali nie tylko wyrywek z nich, ale całą kuchnię. Jak to wygląda przed, jak to wygląda w trakcie, jak wygląda praca teamu, bo rajdy to jest team. Sam wyścig to jest tylko jakby wisienka na torcie. Więc... Jak tam? Fajnie wrócić na ten Breslau? No, nie mogę się doczekać. Cały rok czekałem. Nareszcie jesteśmy. Już ostatnie poprawki i zaraz ruszamy. Otwarcie rajdu. Jakaś tam ceremonia na rynku i lecimy dalej. Jakie w ogóle uczucia, co? Przed rajdem, co tam czujesz? Kurde, no co, jak to przed rajdem. Zaczyna się napięcie. Zawsze tak jest, że najgorsze emocje i największa adrenalina jest przed rajdem. Nerwy, wszyscy stają na starcie. Wszystkie auta, wszystkie wyszykowane. Zawsze nam się wydaje, że mocniejsze niż nasze. A później rajd rusza i zapominamy o tym, co było na starcie. Myślimy o trasie, o OS-ie i jesteśmy skupieni tylko na drodze. Także na razie jest zespół napięcia przedrajdowego. Stół w wykonaniu... To jakieś zmiany były, tak? Kucharz się zmienił? Tak, kucharz się zmienił. A tak, właśnie, nowa rzecz. Mamy nowego członka zespołu. Jakby nie tyle, co się zmienił, bo Karol Cymbrek nadal jest naszym campmasterem, natomiast niestety nie mógł ze względów zawodowych nie wiemy jak długo, bo To się konkurencja mu tu duża sprawdzam wpadła, sprawdza się. Nie, Karol Wczoraj Cymbrek podałem ciasto bezowe i okazało się... jest obecnie tam na wyjeździe i tematy zawodowe go zatrzymały, więc nie mógł z nami pojechać. Więc zaangażowaliśmy tutaj Roberta na funkcję campmastera i w sumie menadżera teamu, bo jeszcze ogarnia całe rzeczy administracyjno urzędowe, jeżeli chodzi o rajd. Ale tak, nowa osoba, Robert. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę z udziału w tym Robert, musisz się przedsięwzięciu. przedstawić i powiedzieć, ile masz lat, bo tu wiesz, dziewczyny fanki będą później, nie wiesz. okej. Więc mamy... Ile? Ja wiem ile ma lat. Zaczęło się od razu od takiego, nie no. Pochodzę z Warszawy. Znam się z Edwardem wiele lat. Pierwszy raz uczestniczę w takim przedsięwzięciu, natomiast to nie jest pierwszy nasz wyjazd. Wiele jakichś tematów survivalowych i wyjazdów Tak. razem przetrwaliśmy. Góry, łódki i tak dalej. Nie jest ślepo wybraną osobą, na pewno jakby wiedziałem, że It's not a coincidence. poradzi sobie jakby z funkcją działania w teamie i jakby multitaskowością, bo każdy z nas tu jest multitaskowy. Zobaczcie, Krzychu, który jest kierowcą i pilotem, bo też Krzychem się często jakby zmieniamy, to teraz siedzi na masce i uszczelnia, bo tylko on to zrobi najlepiej. Więc cały czas tutaj ktoś jest, mamy inną funkcję, ale Ja na co dzień robię zupełnie co innego, aczkolwiek przygotowywanie i dbanie o to, żeby chłopaki mieli wszystko, co im potrzebne, no, jest bliskie temu, co robię normalnie, czyli ogarniam rzeczywistość. zdrowa żywność przede wszystkim, zobaczcie panowie, co tu się dzieje. Tak, to jest bardzo istotne. Stawiamy na jedzenie, które będzie lekkie, które Trening, pozwoli... medytacja, wentylacja, Wim Hof. Dobre, No bo lekkie słuchajcie, bo jedzenie. tak naprawdę trzeba być też dobrze przygotowany do takiego, wiesz, wysiłku, nie? Fizycznego, nie? O to chodzi, no to jest podstawa. Jasne, no nie ma co się oszukiwać. 5 dni można się uchetać, ale z każdym zmęczeniem, z każdym dniem motywacja i zmęczenie organizmu siada, nie? Głowa ci podpowiada wiele rzeczy Orzechy, jest wszystko zdrowo. negatywnych, z którymi trzeba przewalczyć, a jak utrzymasz się w dobrej kondycji, to łatwiej się z tym walczy.
Więc przynajmniej dla mnie to jest ważne, ja jakby o to dbam i wtedy mogę mieć energię dla siebie, mieć energię dla teamu i zarażać tą energią jak potrzeba. No bo 2 dni się zamęczyć, nie wyspać, najeść byle żarcia i jeszcze złapać kaca, no to 3., 4., 5. dzień pewnie są sztuki, które to potrafią zrobić, natomiast jakby, ja wolę jakby wiedzieć, że jak mam zdrowe ciało, to i głowa lepiej działa, no. Dobra, czekamy, co? Na to czekamy. Na tą elektrykę czekamy. Po co ta kolejka? Co? Co? No co? Nie wiem, Opowiadaj, no. kazali stać, to stoję, no. Pewnie się dają. Tak. Coś dają, myślisz, tak? Co dają? Czekamy na roadbooki. O 10 mi rozdawać roadbooki do dzisiejszej kwalifikacji. 7 km, mała pętelka pewnie, ale wszystko w nawigacji. Czyli z roadbookiem, które musimy sobie ofoliować, aczkolwiek nie wiem, czy dzisiaj będzie konieczność zalaminować, znaczy, bo chyba nie będzie jakiejś przeprawy wodnej. Ale zrobimy to dla praktyki. Robert musi poćwiczyć laminowanie, więc będziemy laminować. No to tam pokaż, co masz ciekawe aplikacji. Tutaj mamy wszystkie dokumenty właśnie przygotowane przez naszego menadżera, Roberta. Nową twarz w teamie, już wspominaliśmy o tym. Wszystkie dokumenty. Tu jest lista techniczna na badanie, ale to jest obiegóweczka. Najważniejszy dokument. Trzeba było oblecieć wszystkie badania, odbiory GPS-u i I co, tutaj nie ma ten lipy, że coś nie tak? no nie, mają bardzo fajnie posegregowane. No w porównaniu do innych rajdów, no to naprawdę jest dobrze zorganizowane. Jedyne co można by zarzucić to jest organizacja samego kampu, to znaczy rozstawienie zespołów. Nikt tego nie pilnował i zespoły się trochę porozstawiały według własnego uznania, a to jednak spowodowało, że po przyjeździe ciężko było znaleźć miejsce. My przyjechaliśmy w piątek o 6 i już było trudno, a ekipy zjeżdżały jeszcze nad ranem, więc nie wyobrażam sobie, jak ktoś zjechał. 100% kampu było zajęte po przyjechaniu 20% uczestników. Dokładnie tak. Jest 3 to 6. Hello? 163. 163. That's right, thanks. No i co tam, jak tam dzisiaj nastawienia w ogóle przed rajdem? Nastroje w porządku. Nawet modlitwa zostaje, żeby nas opuścił ten niefart troszkę na wyjazdach. Moglibyśmy troszkę więcej pojechać niż ostatnio, a właściwie do końca. No zobaczymy, jak się to potoczy. Trzymam kciuki. Przeglądy, serwisy robimy i liczymy na chłopaków, że dojadą szczęśliwie. Co tutaj zaczęli robisz? Dawaj, odklej. Doklejam, bo oni rozwinęli jakby. Tutaj. Poprawki do roadbooka wyprowadzili. No, dawaj. Podjeżdża kolejna polska załoga. 326. Krzysztof Kubis. Jak nastroje? Nie jeszcze. Ekstra! Samochód za Ciepło tylko. Oh, God! Hey! Where are you from? UK. How are you? Yeah, very good. Breslau number 2 for us. Yes, Yeah. I remember. Cool. Next year, folks. Henry Siemens i Frank de Ruel, François Spolenger, Lambert Defender, firma Euro 4 par
Jak tam? Super ekstra. Dużo emocji, startujemy, nie mogliśmy się doczekać. Super fajny rajd.
cały dzień albo 10 minut przyjazdu, bo dzisiaj najciekawszym wydarzeniem to był prolog, czyli kwalifikacje, które zrobiliśmy z czasem około 10 minut. Dobrą pozycję zajęliśmy, bo pozycja numer 13. To akurat jak numer masz w Ultrafort? 13-13. Tak, 13 to jest generalnie liczba, która nam od początku dobrze działa i sprzyja. Więc dobrze się zapowiada. No kwalifikacje no, i ten prolog to wiesz, wycinek pewnego części, bo to bardziej opcja cross country, chwila przyjazdu. No, nawet z samochodu nie wysiadasz, nie masz myśleć o jakiejkolwiek przeprawie. Ale tak tu podobno będzie przez najbliższe 3 dni. 2 dni. No dobrze, no obóz popchnęliśmy do przodu, dużo rzeczy zrobili te chłopaki w organizacji całego serwisu. Jechaliśmy z Krzychem, nie wiem gdzie on teraz jest, rozglądam się, żeby go znaleźć. Krzychu! Krzychu! O, tu jest! Krzychu! Jak tam Krzychu, co? Elegancko jest. Gorąco strasznie, ale nie było źle. Dobrze jest. Ed daje radę. Samochód daje radę. Także wszystko tak jak trzeba. No właśnie, a propos dawania rady, to właśnie chodzi o to, żeby dać radę przez całe 5 dni. Taki sam plan mieliśmy na zeszłoroczny Breslau, ale go nie udało nam się zrealizować, ale trzeba jechać z uśrednioną jakby opcją na możliwości, bo mogliśmy dzisiaj też dalej przycisnąć, ale chodziło o to, żeby złapać tempo i utrzymać je przez wszystkie odcinki dzień w dzień, ale zrobić te wszystkie odcinki jak najmniej albo w ogóle opcji typu gubimy trasę, opcji typu coś musimy naprawiać, bo wtedy tylko budujemy te wyniki, no, które mogą nam ukleić jakieś pudło. I dlatego będziemy o to walczyć właśnie w ten sposób. What's happened? No? It's not really good. It was not really good. Dzisiaj był prolog i była czasóweczka. I zobaczcie, małe auto, mały problem. Duże auto, duży problem. I ciężki problem, naprawdę. To wszystko jest dużo większe. No problem. Znaczy, dla serwisantów to nie jest problem, ale ogólnie to jest wszystko dużo cięższe. Zobacz jaki mają patent na pewno. Powiedz, co to jest za konstrukcja tam z tyłu, bo to ciekawa jest furka, wiesz. No, konstrukcja sprzed kilku lat, mosty samorobne na bazie Laplandera, odchudzone co nieco, zmodyfikowane, ulepszone, silnik Mitsubishi Lancer Evo 10, lepsze trochę turbo, 400 coś koni. Jaka waga, jakie koła to ma? Waga 1400 kg niecałe, koła starki oczywiście, powycinane, poodchudzane. Konstrukcja pływająca, szybko się ciągnąca. No. Ty no powiedz mi, przy takiej wadze jakie trzeba dawać ciśnienie w takie koła? Bardzo niewielkie, 0,6. 0,6 na twarde odcinki, na przeprawach spuszcza się czasami do zera nawet. Hardo jest trzeci raz tutaj, drugi raz jedziemy razem. Dogadujecie się? Jak to wygląda wasza No, komunikacja? po angielsku się dogadujemy, ale jako, że wiesz, no nie ma dużo, na takich szybkich odcinkach to nie ma dużo do gadania, jest lewo, prawo, prosto i tam odległości powiedzmy, tak, i jakieś dodatkowe informacje, nie ma za wiele tego, więc bardzo dobrze się dogadujemy. A wiesz co jest ciekawe? Jak to w ogóle, jak wy się poznaliście? W ogóle wiesz, jak wy się tam, nie wiem, skąd wy się znacie? No z Facebooka właśnie, no nie, Facebooka, no, tak? oglądaliśmy kiedyś tam te estońskie konstrukcje, no bo one są bardzo ciekawe i bardzo zaawansowane technologicznie względem tutaj naszych krajowych, to jest dosyć duża przepaść. No dobra, ale co, nie wiem, na podstawie osiągnięć jeździcie razem, no interesuje mnie jak ta historia się zaczęła, wiesz? Jak ta historia wasza się zaczęła? Skąd wy się znacie, nie? Wiesz, czy z jakiegoś rajdu, czy co? Nie, byliśmy oglądać samochody w Estonii po prostu. Aha, i powiedziałeś, słuchaj, mogę sobie pojechać rajd, tak? Czy co? Nie, no to było ileś lat wcześniej, tak? I no kontakt jakiś tam facebookowy, messengerowy pozostał, tak? A w pewnym momencie Hardo postanowił pojechać tutaj w Breslau, tak? Bo wcześniej też się przymierzał do szybszych rajdów, pod to też troszeczkę samochód zrobił inaczej niż do ciężkiej przeprawy, a właśnie bardziej trochę zawieszeniem tak dostosował do rajdów ciut szybszych. No i tak się dogadaliśmy, no. Się zapytał, czy pojadę z nim. Pojechałem.
No to Trójeczka się tak kończyło, tak? tak, to się wahacz złamał, bo jechaliśmy z 7 dych na tych wyjebach, nie? I trzeba pospawać wahacz, widzisz. O. No ale to ta skrzynia biegów, ta trójeczka to chce wahać, tak? Już tak, nie, trójeczka przez, no nie wiadomo dlaczego. A naprawione czy nie? Tak, już naprawiona. Trójeczka naprawiona, wynikiem trójeczki jest szybka jazda, a wynikiem szybkiej jazdy jest złamany wahacz, który trzeba naprawić. Dobra, powiedz mi, który jest... Tu jest dół. Tu jest dół. Trzeba wstawić w dwóch stron. Nie, chodzi mi o średnicę tego zegara. Chłopaki, przeciąć go trzeba tu i wstawić z dwóch stron. podkładkę z tego. Właśnie nas oprowadzą po chyba najlepszej zabudowie na tym rajdzie, bo są grube tutaj naprawdę ciężarówki, ale ta to w ogóle jest przepaść, nie? Zaraz zobaczymy co tam jest w środku. Tu mamy kuchnię, tu jest kuchnia, jajeczka, lodóweczka, elegancko. Idziemy dalej. Sypialnia. Ile mają? O, ile łóżek, kurde, miejsca dużo. Łóżeczka, pięknie, szafeczki mają piękne takie. Podnoszony chyba góra, przedsionek. Super. O, i ubikacja. Pięknie. This work 600,000 rand. But including the truck and the container, everything. And only the trailer, when you have this trailer, it's 30 meters 60 by it's extendable hydraulic. It costs around 220,000. Także no nie jest tanio, ale zobaczcie jakie mają te sprzęty, nie? Tu mają naprawdę piękne UTV-y, które są mocno przebudowane. I mam nagrane fajne ujęcie jak te UTV-y latają, więc no nie jest to tani sport, ale no warto. Okay, thanks guys. Here in the back is the workshop. Okay. Idziemy jeszcze sobie na serwis zobaczyć. Jak już jesteśmy, to zwiedzimy sobie wszystko. Serwis, wszystko. Także no maszynki piękne, fajne laminaty, bardzo ładne sprzęty. Where are you from? Holandia? Holandia. Idziemy na serwis. Otwórz. Wejdę. Hi. Także tak wygląda serwis. Na bogato. Wtedy wejdziemy, zobaczymy. Cały sprzęt tu mają potrzebny. Fajna temperaturka, chłodno. Okej. Tu mają narzędzia, różne części, a tutaj sobie serwisują. Fajny stół, klima, widoczek fajny, elegancko. Hello everybody, my name is Gigi Russa. I start to make the first Breslau in '98 when I'm so young now because it's 25 years old ago. And I come in first times and I want all the time to come back here for Breslau. When I'm so young, when I go to sleep in the night, when I shut my eyes, only pics of my race, and I want to come to Poland. And after, I try to coming every year I come, and I make now my 25. Now, okay, I'm so old, but I make a new car spare about three years ago. For try to win, but I can win here. Thanks.
Thank you, my friend. Na zdrowie. Allez, vive la Pologne, vive la France. Widzicie to tutaj? To jest dzwonnica od Laplandera, przerobiona na wahacze. Bardzo ciekawa konstrukcja. Mamy wahacze, dzięki temu mamy tak jakby fajniejszą pracę zawieszenia na dziurach. Więc to auto naprawdę fajnie jedzie na dziurach. Z tyłu mamy sztywny most laplanderowski. Ciekawa konstrukcja. W ogóle Francuzi mają ciekawe pomysły. I mniejsze obciążenia są na... No tak, są mniejsze obciążenia, dokładnie. Fajne. Tutaj mamy chłopaków z Francji z takim już znanym sześciokołowcem. Mamy tutaj 3 ośki. Silnik jest umieszczony z tyłu, centralnie. Dzięki temu auto jest dobrze wybalansowane. Mosty Laplandera, 3 mosty laplanderowe. No i co? That is a Mercedes G-Wagen. It's the first car I come 25 years ago. It's my 25 Breslau. 25? Breslau. With the same body. The same body? Same body, small part. Same body. And it's a 3-axle of Laplander, 6x6. And inside we put a 5.5 AMG Mercedes. Mercedes. Czyli mamy silnik z Mercedesa G-klasy, 5,5 litra, 3 mosty laplanderowe, 37 cala Maxisy, piękne auto, beautiful cars. Co trzeba zrobić, żeby mieć takie dobre miejsce? Trzeba przyjechać w odpowiednim czasie. Nie oglądać się na nic, zajmować. Pozdzierać sobie łokcie. Dokładnie. Ubrudzić paznokcie i wtedy się ma. Nie jeść cebulę, sikać w górę, nie przejmować się w ogóle. Tak. Co? Trzeba jeść cebulę, sikać w górę i nie przejmować się w ogóle, nie? To takie proste chyba, nie? Z życia wzięte. Słuchajcie, mamy dzisiaj drugi dzień, tak naprawdę trzeci, bo dzisiaj jest niedziela. Pierwsza część ekipy przyjechała już w piątek zarezerwować. Tak, ja nie wiem, dlaczego taka decyzja poszła, żeby tylko wentylatory. Zdjęcie na 24. Jest różnica, tak? Między pierwszym a drugim rajdem? No bardzo duża, jeszcze tam, co prawda my nawet nie cały rajd zrobiliśmy wtedy, tylko 2 dni, ale różnica jest ogromna między tamtym rokiem a tym. W tamtym roku to byliśmy jak poparzeni kawą, jakby ktoś nas młotkiem ogłuszył, nie wiesz co się dzieje, kto co do ciebie mówi i co tu w ogóle robisz i po co tu jesteś. W tym roku już wiemy, po co tu jesteśmy, wiemy co się je, wiemy gdzie są starty, gdzie są mety, co do nas sędziowie mówią i o co tu chodzi. Także dużo więcej zimnej krwi jest. Nie wiem czy wystarczająco, to się okaże w piątek, ale znaczy mam nadzieję, że w piątek. Nie, w sobotę jest ostatni dzień. Piątek. No. Tak, bo pierwszy to jest, no tak. Ale tu trzeba bardzo dużo zimnej krwi do tego rajdu. To jest maraton, to każdy kto uczestniczy w maratonie to chyba wie o co chodzi. Nawet nie mówię tylko o offroadowym, ale nawet biegowym, czy pływackim, czy triatlonach i tak dalej. Tu trzeba rozłożyć siły i liczyć codziennie, ile można wytrwać i ile można każdego dnia poświęcić, żeby dotrwać do następnego. Także spokojnie, w połowie stawki dzisiaj z naprawdę dużą dawką zimnej krwi pojechaliśmy i tak żebyśmy trzymali codziennie, to uważam, że będzie elegancko. Marzy mi się w tym roku medal, a medal dostaje każdy, kto skończy ten rajd. I marzy mi się medal, żebyśmy skończyli ten rajd, nieważne na którym miejscu. Także dzisiejszego dnia jestem zadowolony. Jak to jest być częścią zespołu Red Fox?
myślę, że to jest duże wyróżnienie. To jest pierwsza rzecz, no bo wiesz, jednak Ety robi to na poważnie, zaufał mi, no i to zobowiązuje. Akurat znamy się wiele lat i no, byliśmy na wielu wyjazdach, akurat nie w teamie, nie w jego teamie w sensie offroadowym, ale na wyjazdach, na łódkach, na jakichś takich tematach. No i myślę, że znamy się na tyle, że mi zaufał, ale to i tak jest nobilitacja dość duża, więc staram się jak mogę. Chowam ego w kieszeni, nie gotuję na co dzień, ale tutaj staram się. Myślę, że chłopaki chyba, no nie powiedzą złego słowa, ale wszystko przede mną, bo to dopiero drugi dzień. Więc działamy, lecimy z tematem. Potwierdzasz? Potwierdzam, nie, jest gość naprawdę, ułoży się, będzie z nami, wiesz. Jest z niego dobry, wiesz, chłopaczek. Tak, damy radę. Uwaga na linia kilometr 48 przy hamówach. Bo jak tu będziemy prosta droga, zapieramy 3 km. Nie, 2,6 zapieramy. Błąd. Bo on powinien się mieścić w tym dystansie. Tak, nie, w tym dystansie. Straight L distance, czyli w linii prostej. No, czyli to... Przestań się prosić. Okej, jakoś kąt podany, ale strzałka jest. Co panowie, jakieś błędy? Co tam o co chodzi? Okienko bez strzałki. Okienko bez strzałki to raz. Dwa, że tu podają na kilometr 48, że jest rów. Ale tu mamy tylko 260 metrów, a tu jest kilometr 48. To też jest jakiś błąd. Może będą poprawki. Jeszcze nie przyszło nic. Dławik, nie? Dobra, zaczekamy. Co tam koleżko robisz? Co, zbijamy ciśnienie w oponkach. Próbujemy na 0,8 bara jechać. Tak chłopaki ustalili, no to i zobaczymy, nie? Na piasek tak potrzebał? Co, no nie wiem, no takie mają założenie, jeżdżą trochę tym samochodem, znają i chyba wiedzą jak zachowuje się na takim ciśnieniu ten samochód, tak? Zobaczymy, jak coś to zmienimy.
gdzie jest Jak tam opowiadaj? Nic was w ogóle Dobrze, ale kompletna wytrzymałościówka dla samochodu. Już Zero przepraw, nie? Nie słyszę? Mało przepraw, w ogóle. W ogóle nie przepraszam. Muszę zdjąć kask, chwilę odpocząć. Krzychu! O kurwa! Filtr paliw. Powietrza. Powiedz. No opowiadaj. pięknie na pewno wyglądam. No jakbyś w kopalni pracował. Na pewno tak, a czuję się gorzej. Tragicznie, tragicznie. Pimpuś krzyczał: tatuś, tatuś, odpuść! Niemiłosierny wpierdziel dostał. Tak gorąco i tak przepotężny kurz, ale zawieszenie elegancko, w ogóle bardzo dobrze się spisuje. Trochę mieliśmy szarpnięcia, jakieś chyba pompa paliwa delikatnie kłóca, ale spróbujemy dzisiaj dokończyć odcinki, a w nocy ją. Okay, thank guys. So, prasa, okej. W nocy spróbujemy podmienić pompy, żeby jutro było wszystko elegancko. Tak, ale kurz, o ja cię nie wiem jak moja twarz. Wygląda tak jak Krzycha, ale... Dobra, działamy. Smarkałem nos, więc nos mogę mieć biały, resztę czarną. It was okay. We wait some time searching for a route, but at the end it was okay. Anyway, we are here for fun. Oh yeah, it was a cream day. We had the wrong. We started to the wrong stage because we didn't know where to go. So now we did the first two stages and they were really hard pace. A lot of tank bumps that are really extremely high, and now we're waiting for the third stage today. And that's a short one, 7 kilometers. So we'll push it hard. Traska? Zajebiście. Jest dobrze. Ale było Nie ma lekko. ciężko na tych 80 kilometrach. Chłop, dół. Kurde, wróciliśmy tu, to mi cały czas po tak mi oczy latały, nie? Powiedzcie mi, jakieś błędy tam były w traku, czy bo co tam chodziło, tam ludzie błądzili, widziałem często. Tak. Co? Były. Ze dwa mieliśmy takie pomyłki ostre, typu, że były dwie dróżki w lesie, no i pojechaliśmy zło, prawda? Chociaż byliśmy przekonani na 50%. Człowiek za szybko to zrobił, za szybko wziął sobie tak, wiesz, był bardziej skupiony na innych, zamiast na swoim traku, na swoim roadbooku, to posugerowaliśmy się po prostu ekipą przed nami i to było błędem, prawda? Zamiast się skupić samemu, bo człowiek tak chce, właśnie myśli, że coś przed tobą na pewno lepiej nawiguje, a tak wcale nie jest. Not as I expected. We have some technical issue and we did not finish the first stage. Tam było co robić? O, było co robić, ale nie było tak jak chcieliśmy. Za prosto, nie? Nie, po prostu mieliśmy techniczne problemy, musieliśmy skończyć odcinek wcześniej. Niestety, ale idziemy drugi i trzeci. It's a long, very good test for the car today, yeah? And with the car, the water, 110. We stop 10 minutes for a ride for don't break the engine. That is fine. It's remember last times in 10 years ago here. That is Breslau. Track was really hard and long and full sand. The track is beautiful and sandy. Oh, that was a nightmare. Not really nice, but we did it. I w samochodzie spadł, i wiesz. A na tych traktach takich piaszczystych. I jeszcze ciśnienie w kołach jednak musimy dopompować, bo jak masz piach taki, żebyś nogą wpadł po kolano i miękkie ciśnienie. Jemu jest bardzo ciężko. Mimo trakcję ma lepszą, ale jemu jest bardzo ciężko mieć. To na bara. No już dojeździmy te dwa, to one już nie będą takie grząskie. Ruszyliśmy z 1.3, to 1.1 trzeba mu dać. Dzisiaj nie będzie takich grząskich, tylko będą takie bardziej tego. No jeden. Jak najmniej taką bombę postawi na
Jak teraz byliście na ujęciu, we dwójkę staliście z Kubą, to pomyliśmy trasę, zrobiliśmy pętelkę i jeszcze raz przyjeżdżaliśmy. A wiem, bo czekaliśmy na mnie i patrzę, samuraj pojechał, potem inny auta, a was nie ma, mówię, co wy? Myślałem, że znowu będziecie i chciałem powiedzieć, że byście ujęcie powtórzyli. No ale to jest właśnie to. Idziemy, jedziemy dobrym tempem i tutaj nie ma co podkręcać śruby, bo nawigacja zmienia wszystko. Co z tego, że ty wyrwiesz 15, 20, 30 sekund na kilometrach na godzinę, jak coś nie zobaczysz, coś przemkniesz, nie lewo, nie prawo, dwie strzałki podobnie i nagle robisz pętlę albo, nie wiem, po kilometrze czy dwóch robisz zawrotkę i szukasz miejsca startowego. Więc trzeba się skupić na nawigacji i nie na urwaniu niczego, nie przy grzaniu auta. Dzisiaj tyle samochodów mieliśmy, potwierane maski, grzali się, pourywane koła. Tam sobie trzeba odpuścić. To nie jest proste, bo to dobrze idzie, więc się chce cisnąć, ale to nie Formuła 1, tu się nie liczą setne sekundy na przejeździe, tylko tu ma wielu rzeczy, no. Nawigacja first. Naprawdę. Jak Krzychu? No to umalowany, makijaż mam elegancki. Dobrze jest. Jakby takie tempo i bezawaryjność jak dzisiaj przez 5 dni, to by było super.
Łukaszą robimy. Zaraz Ci tu pokażę. Nie wiem, czy już chłopaki to skończyli, wydrukowali. Mamy tą checklistę. Przychodzi przed mnie tą. Zaraz Ci pokażę, jak to wygląda. Powiedzmy, że od kuchni. Świeżutką, cieplutką. Świeżutką, cieplutką checklistę, którą obowiązkowo wyłączę lampkę, bo już nie będziemy widzieć. Którą zawsze, to jest święta rzecz po przejechaniu. Nazwaliśmy to checklistą sztywną. Od tak banalnych jak sprawdzanie ciśnienia w oponach po... No zaraz pokażę na karteczce, którą sobie zawsze odfajkowujemy. Łącznie z kamerzystą, który też ma bardzo odpowiednią namówkę. Jak na poligon i wrzosowiska. To Bartek wytłumaczy. Ja? Dokładnie. Bo to Robert mi kazał. To Robert, musisz się opowiedzieć. Robert, nie stresuj się. Takie okulary sobie. Chodź Łukaszu. Zobacz, mamy taką checklistę. Nie wiem, bo prześwituje światłem. Tak jak mówiłem, od ciśnienia kół po azot w amortyzatorach, bo po takich skokach, nierównościach i zawsze trzeba to skontrolować, czy któreś tam nie upuściło uszczelnienie. Popłyny, oleje, filtr powietrza, to co nasza zmora poprzedniego roku, filtry, chłodnice przedmuchać, bo to po prostu jest zalepione zawsze. No i wszelkiego rodzaju kontrola luzów, czyli od łożysk po zwrotnice, wahacze i tak dalej. Paski, rolki, alternatory, czy nic nie huczy, czy nic się nie zaciera, bo no, po prostu podczas jazdy nie są chłopaki w kaskach tego nawet usłyszeć dźwięków jakichś niepokojących, takich, gdzie w autach osobowych jest to słyszalne dla kierowcy. Posmarowanie wszystkich unibali i tak dalej. No i banalne paliwo i czyszczenie szyb, lusterek, przedmuchiwanie siedzeń i tak dalej, żeby było znośne, jak i w miarę znośne podróżowanie tym autem. No, oczywiście nie wlicza się w to żadnych napraw takich jakichś tam awaryjnych, których nie przewidujemy w tym roku. Czyli ta checklista powinna wystarczyć na dojeżdżanie codziennie do bazy. No i chyba tyle. Zobacz, Karol, wszystkie zaznaczone, wiesz, flamastrem połączenia. Z miarki mieliśmy takie upocenie, ale to... Bo miarki upocenie od góry jest, ale to może Krzysiek jak sprawdzał, wiesz? Koło zapasowe. Jest Kaczyński. Tutaj są z przodu, były. Co, widać tam coś niepokojącego, czy wszystko? Co nie, jak na razie wszystko i to co zmieniliśmy w aucie, czyli te wzmocnienia co zrobiliśmy, wszystko jest ok jak na razie, wiesz? Spisuje się. Odpukać. Bogi? Gdzie masz tą listę? Masce. Bogi. Zobacz czy... Dobra. Ale tam, tak. I podniesione było o tym. Tak. Zawleczka była wyjmowana. Tak, wyjęta jest zawleczka od systemu. Jest Bogi stan i żadnych opiłków, nic nie widać w nim. Jest okej. W silniku jest olej, tak? Tak. To co, od razu miarkę? Żeby było odpatrzone? Od razu, no. Gdzie moja czołówka jest? Teraz co tam robisz? Wiesz co, zabezpieczamy miarkę najlepszym patentem na świecie. Trytytkami. Łapiemy bagnet do korpusu, żeby nam nie wyskoczyła ta miarka, żeby ten olej się nie wylewał, bo mamy blisko kolektory. No, mogą grozić zapłonem, tak? I nie chcemy tego. Ale naprawdę ten co te trytytki wymyślił, to naprawdę
powinien mega nagrodę dostać. O, teraz mamy bagnet zabezpieczony i nam się nie wysunie. Co, będzie działać, czy nie będzie działać? No jeden działa i teraz ciekawe, czy się bezpiecznik spalił dlatego, że ten się skończył, czy... Stoi gęba. Dobra, trzeba zbierać do kabelków jeszcze. Coś tu ciemno mam. Dzisiaj specjalnie do nas przyjechał kucharz, specjalny taki, z Kazimierza Dolnego, to jest gdzieś tam w południowo-zachodniej części Azji. No i co, panie będzie tutaj robił ciekawego? No muszę sprawdzić, jak oni się odżywiają, żeby nie było jaj później na trasie. Że jakichś dziwnych przestojów, że trzeba wysiąść, gdzieś pójść. Przede wszystkim chciałbym sprawdzić jakość tej jedzenia. Jakieś gwiazdki może nadamy. No nie wiem, zobaczymy, jak to się sytuacja rozwinie. No co więcej tu mogę powiedzieć. No, przyszedłem, sytuacja była zła. Jedli, jakieś płatki. Nie mogę. No i co, no muszę to opanować, nie? No a powiedz mi, a ta kawa bezkofeinowa i te musli poranne, to jest dobre odżywianie czy niedobre? Co nam się zaserwujesz? Tu zdania uczonych są podzielone. My w Kazimierzu mamy specjalny napar, pod którym jeszcze nikomu nic nie było. Co dzisiaj będzie serwowane? Co dzisiaj będzie serwowane? Młody, co będzie serwowane dzisiaj? No, najlepsze po tej stronie Mississippi burgery. Ubrałbyś się trochę do filmu. Przepraszam. Na w kuchni Ale robisz. to widzisz, to jest inna kuchnia, tu się inaczej gotuje. Przygotuję z gołą klatą. Jak będą włosy w burgerach, to wiecie od kogo, to znaczy, nie? że będą dobre. Co, nie tak kurwa. Teraz jest mechanika, później będzie serce. Nie, no. Nie. Słuchaj, nie zejdzie ze zmywaka, jak nie będziesz się mnie słuchał. Mięso jest świeżo mielone. Specjalnie szukaliśmy sklepu. Zakupiliśmy. Tak. Ile trzeba się pojeździć o żaganiu, żeby znaleźć świeżo rozjechanego. O to chodzi. Wystarczy przyjść się do lasu. Jakaś właśnie była sarna. Czy to zając był? Co to było? Sarna czy zając? Czy pies? Czy pies? Ale widziałeś kiedyś psa na rowerze? No nie. To chyba był jakiś lokalny turysta. No miał czapeczkę, ale Red Foxa miał. On nie miał Red Foxa czapeczki? Nie? A nie, to ty mu założyłeś później. Dobra. I teraz wygląda to tak, że... Założyliśmy mu czapeczkę, żeby można było bezpośrednio wziąć, że to nasz. Żeby nie były za małe, ani za duże. No, myślę, że taki burgerek. Co myślisz? Myślę, że będzie smaczny bardzo, bo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Pani polecała mięsko, że świeże, że dobre, zmieliła nam w sklepie. Nie ma żadnych tematów, Powiedz jaki sklep. że Biedronka i gotowe. Nie ma gotowców. Tu nic nie jest gotowe. Tak jak samochody zjeżdżają gotowce z linii, to tu tak samo Pimpek nie jest żadnym gotowcem. Wszystko jest handmade. I tak samo burgery będą handmade. No dobra. To ten kurs odkąd to się wzięło? Wiesz co, no teraz to było nic, bo mieliśmy około centymetra i to było po 2 godzinach tylko, a po wcześniejszych odcinkach, po pierwszym długim odcinku chłopaki wysypali, no praktycznie 3/4 tego mieli, także no chyba ten patent nasz się sprawdza na to, na ten wstępny filtr, tak? Filtr. No i zobaczymy, jak na razie maszyna chodzi i nie widzimy jakichś tam skutków ubocznych. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Spokojnie, jak w profesjonalnej kuchni.
Jak Krzysiu roadbook narysowany? No, bawię się, koloruję. Najważniejsze rzeczy, żeby były łatwiej widoczne. Taka rysowanka. Ale generalnie nic trudnego dzisiaj nie powinno być. Czekaj. Skończymy z twoim roadbookiem. Co tam jeszcze dzisiaj z rana? No to co nam z tej sztywnej listy zostało zawsze przed wyjazdem. Dobijamy azotem ze względu na jakieś ewentualne nieszczelności. To mają przed samym startem 100% pewne, że jest pełne ciśnienie. Ile dmuchasz? 14 bar. Co tam, gdzie lecisz? Co, jadę na stację, obczaić czy paliwo mamy. Możemy, bo wczoraj mieliśmy sytuację, że nie było w ogóle już paliwa. Ani pieniędzy w bankomatach, ani paliwa. Także zobaczymy, czy jest paliwo, bo trochę nam brakuje. Jak coś tam dalej, jedź w kierunku tego centrum, tam jest paliwo. Okej, dobra, zobaczymy. Dzięki. Zaraz pokażę. Mamy specjalne instrukcje dla chłopaków. Generalnie, jak możesz tu pokazać na chwilę. Robię im dodatkowe punkty orientacyjne już na koniec trasy. Stop McDonald's. Zrobimy im specjalną wycieczkę jeszcze dodatkową. Aha, taki instruktor mieli. Żeby było śmieszniej. Oczywiście to już po ostatniej stronie, żeby nie było tak, że ich wprowadzimy w trakcie rajdu w błąd, ale żeby mieli ostatnią stronę śmieszną i wymyślimy różne ciekawe punkty do odwiedzenia. Co myślisz, no gdzie powinni Ja myślę, że McDonald's w Gorzowie Wielkopolskim. O, tak. I co jeszcze? Kościół jakaś? Jakaś kapliczka, nie? O, tak, żeby się mogli pomodlić. Porozum dla ekipy. Gotowy odcinek specjalny. Jakiegoś gałgana czy coś, no to powie przez telefon, tak? To już takie... Weźmiemy Nie zapominajcie, wiecie o czym też. Bo wy przywieźliście całe te bidony pełne wody. Dobrze piję? Halo. Halo. No. A cię mam teraz! Szycisz! Zagadam cię! Halo, halo? No jest, elegancko. Siadaj, odpalaj. Bartuś, lecimy. Daj buziaka. Ja jeszcze ten. Bobby. Telefon wezmę swój, co przyda się? Odpal go. Odpal go. Dobrze? To co panowie, powodzenia! Jakby tu powiedzieć, nie dziękujemy, żeby nie zapeszać. To jak na robocie, idziemy zrobić swoje, zaraz wracamy. Bez napinki, spokojnie przejechać, nie gubić trasy, nie uszkodzić kury. Ale on jest za gruby, żeby tak przed Za gruby, na zewnątrz musi pójść. No, ta krawędź i zęba musi paść. Tak? Nie może tak być. Dobra, to poluzuj. Dobra, dawaj teraz. Dobra, teraz mi to
Whoa, fucking shit. What too slow? Chłopaki mają problem. Zakopali się w piasku. Bardzo dobrze w piasku. Bardzo ciężkim sprzętem. Jak im nikt nie pomoże, to nie wyjadą, tutaj nie ma szans. Jest auto, ale wątpię, żeby ktoś chciał im pomóc, bo tu jak staniesz, to już nie ruszysz. Bardzo grząski piasek, bardzo. This is money. Pewnie się dziwicie, czemu te auta tak tu krążą. Jeden jedzie w lewo, drugi w prawo, trzeci w ogóle gdzieś prosto, a trzeci czwarty do tyłu. Strasznie trudny nawigacyjnie jest ten rajd i szczególnie właśnie tu na tej pustyni w Świętoszowie, gdzie widać, że na tych takich połaciach dużych mają wszyscy cholerny problem. Nieważne kto jedzie, każdy tu ma problem i nie wiem, czy po prostu to wynika z tego, że stopnie uciekają, bo tu się jedzie też na stopnie, nie tylko na roadbook. Well, it was better than yesterday. Then it was completely undoable with a big bike. But the first lap went okay. The second lap I lost all my energy. So it's old men should have trained more syndrome. So, but it's good. Too big a bike, too fat a guy. So it's. But you don't give up. No, I'm a stubborn SOB, so we'll try to keep it slow and steady. So, but that's the problem. Slow and steady don't work in these conditions. So. So deep. Nothing. It might be so challenging for us. Yes. So
I think race is over for today. Zakopani po same koło. Teraz próbujemy ją do drzewa podpiąć, damy długą linę. Tak? Próbujemy do drzewa i może, wiesz, bo tak to mnie ściąga, nie? To co, zagadasz do niej? Patrzcie, czy ma linę. Czyli nie poddajemy się. Spróbujemy podpiąć Próbujemy do na drzewa. dwóch linach ją wyciągnąć. Spróbujemy podpiąć się do drzewa na dwóch linach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To co, zapniemy je te dwie liny ze sobą? Tak. Ładnie. We can try again with two lines and we will put the one to the tree. Nie wiem, czy nam styknie tyle tej liny. Tyk. Okej. Use it. Teraz potem wyciągniemy to auto. Także powyciągamy wszystko. Teraz podjedziemy do nich, podepniemy jeszcze moją wyciągarkę i może się uda. Gwarancji nie ma, ale Polacy słyną z umiejętności obsługiwania wyciągarki. Próbujemy. You can't forget it. It's a wall. It's a wall of sand like this in front of my tire. It's like crawling up the wall. And this little... Człowiek chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. No, wiesz co, no byłaby szansa, żeby wyszło. Tak naprawdę najbardziej to wydaje mi się, że kinetykiem byśmy ją wyszarpali z tego. Tylko to jest tak kopny piach, że sam bym się tu zakopał, jakbym ją próbował szarpnąć. Tylko i wyłącznie wyciągarka albo duże, ciężkie auto. Bo jak na mnie szliśmy, to sami widzieliście. Auto się zapadało i się ciągło. Też praktycznie na samym wyciąganiu się zakopałem, więc jest strasznie grząski piach. Nie dziwię się, że te auta tu się gotują i się kopią. Oczywiście do tej procedury użyjemy niezawodnego komapa, który jest naprawdę niezawodny. O. Wyjeżdżamy i auta same wychodzą. Drugi raz chciałeś pomóc, drugi raz pojechał sam. No. Ale za to pomogliśmy przy wypadku ciężarówki, co było bardzo, bardzo słuszną decyzją. Tak, tam się pokazali. Kierek fajny, będzie fajnie się spało po koła. No, jak jest okazja na takim terenie pojeździć, kurde. Tu normalnie nie można jeździć, nie? Spal wariata, zobaczymy co tam. Cały czas się pali. Tam akcja serwisowa. Przyjechała grubsza ekipa, dziewczyna.
jedziemy kamperem. Jak tam młody, co? Dobrze. Kto ma taką fajną koszulkę? Od Red Fox. Za jakieś zasługi czy co? Będzie mniej. Nie, po prostu jestem ich fanem. Wiesz o co chodzi, jak będzie serwis zrobiony auta, to jak dojedziemy na miejsce, to już nie będzie trzeba nic rozkładać, tylko auto może jechać. A my będziemy rozkładać. Bo nie wiemy jak dojedziemy, jak zajmiemy miejsce, jak to będzie wyglądać, więc powinno być wszystko gotowe. My zatankowaliśmy, na full jest zatankowane paliwa mamy, wszystko, opór. więc wiesz, jak oni auto przygotują, to wy raczej możecie od razu... Panowie, o co tutaj mamy? Widzę jakiegoś nowego fana waszego wiernego. Tak. Przedstaw się może. Jak się nazywasz młody, co? Maciek Ziółkowski. Maciek, skąd jesteś? Z Łukawia. Proszę bardzo. Dobrze. Przybyła fanów, nie? Red Foxów coraz więcej. Siedział w samochodzie, podoba mu się, tak. Tata dźwigiem jeździ, tak? Pracuje. Już Za nie, 2 lata już będzie nie. mógł prawa jazdy zrobić. Maszyna aż taka nie zrobiła na nim aż tak dużego wrażenia, ale i tak fajne doświadczenie, tak? No i co panowie, tak w skrócie podsumowanie tego dzisiejszego dnia. Tarka. To, co nas chyba najbardziej rozwalało dzisiaj, to nasze tyłki, które wpadały w wibracje i po prostu na krześle w samochodzie cały czas w ten sposób. Fotele firmy na S wymagają ewidentnego upgrade'u, który będziemy robić dzięki tej białej piance. Będziemy sobie wycinać kształtki, musimy sobie zmiękczyć. Jedyne co mogłem po tego dnia? Strasznie twardo. Twardo. Po prostu wpadałeś z jakąś prędkością w odcinek, który trwał 3, 4, 5 km, chwila przerwy, kolejny 4-5 km i pośladkami wybijaliśmy... Zawieszenie nie jest w stanie tego wybrać, to jest po prostu tartka. No szczególnie na mostach, myślę, że niezależny to by jeszcze radzi, jeszcze złapie niezależność ten i jakoś idzie, ale to jest chyba teraz wychodząc po prostu z samochodu. No i znowu kurz I mieliśmy mały problem z wentylatorami zaraz przed samym startem. Dobrze, że przed startem wyrzuciło nam płyn. Okazało się, że zgrzał się przekaźnik od wentylatorów wczoraj. Prawdopodobnie to wczoraj już się stało. Ale tam być może popełniliśmy mały jeden błąd logistyczny, być może za który będzie przyznana nam kara albo nie. Uważam, że nie powinna, bo byśmy nie wystartowali, ale zobaczymy. Tu sędzia podchodził i robił nam zdjęcia, jak wymienialiśmy bezpiecznik. W strefie, gdzie teoretycznie w strefie startu, tak? Gdzie nie ma serwisu. Nie ma serwisu. No ale to się okaże. No i patrząc po tym, jakie były wydarzenia z innymi autami dzisiaj, jechać. Jak codziennie lista aut zdolnych do jazdy będzie się zmniejszała. Widzieliśmy mnóstwo aut rozbitych, zakopanych, 2 wypadki poważne. Auta znikają po prostu. Był taki fajny moment, tam były takie głębokie na 3-4 metry wielkie leje w piasku. Wjechaliśmy i w każdym leju wystawały tylko dachy samochodów, które się wbiły i już nie wyjechały. Więc dużo dyskwalifikacji. Ogólnie dzień dojechany do końca. Czasy jakie są, takie są, ale powoli do przodu. Zmęczenie straszne, ale satysfakcja. No widać, że lubisz tam przy tych kabelkach grzebać. Tak, lubię. Twoje hobby? Nie mam wyjścia. Nie, lubię przy naszym samochodzie grzebać. A czy to kable, czy to most, czy to silnik, to No a jak przyjedzie klient z takim Land Roverem? już gorzej. Nie, żartuję. To moja robota, no co mam powiedzieć. Co, zawsze naprawiałeś te samochody, czy robiłeś coś innego w życiu? No, urodziliśmy się w warsztacie. Może nie zawsze, ale od zawsze ojciec miał warsztat i zawsze w domu gdzieś się te samochody przewijały. Także można powiedzieć, że wyssane z mlekiem. Okej, dzisiaj zbijamy sobie kampa i jedziemy na Drawsko, czyli przeprowadzamy się do zrobienia 250 km. Tam już prawie zwinięty. Edek z Robertem pojechali kamperem na miejsce, ale to niepotrzebnie, bo i tak nie będą wpuszczać na kampa. No i co? I
tutaj na żeganiu, no to mieliśmy praktycznie takie typowe ściganki jak cross country, chociaż w tym, na tym poligonie Świętoszowie ten piach był tak kopny, że można powiedzieć, że to była przeprawa. Zrobione zostało około 500 km tutaj na żeganiu. Ja jako obsługa zrobiłem na samym żeganiu 200 km, także całkiem sporo. Na dojazdówkach, na trasie jeżdżąc i co? No i jedziemy dalej, zobaczymy, no podobno ma być już teraz już więcej przeprawy. Także zobaczymy. No trasy jest fajne, strasznie wydzielili, jest dużo stref, gdzie w ogóle można wjechać, zobaczymy jak to będzie, bo nie inwestuje to nic dobrego dla mediów i dla ludzi, no ale zobaczymy, nie? Co tam będzie się działo. Nad morze to jak się jedzie? Trendy nad morze. No nie, chyba nie. Tamtą pan pokazuje. Tam. To chyba tam. Nie ogarnęli z tym miejscem. Tam nie wiem, jak oni wjadą tam wszyscy, to dwa nikt nie pola, wyjedzie. ani jedno takie, żeby kurwa 5 samochodów nie pomieści. Czyli kiepsko. Bardzo nie kiepsko. wiesz, To nie jest ten trawa kamp, potąd. to nie jest ten kamp, co miał być. Bo tam nie miał No być. tak, ale Tak. tu jest tylko napisane, że to jest parking taki tymczasowy. No i to ma się wyładować wszystkie załogi i rozładować. A nie macie auto? A wiesz co gorsze? Dopiero była poważna sprawa. Po drodze jak jechaliśmy, Rowerzystę walnęli. a my widzieliśmy to. A rower to Fasolem tak z tyłu stał. skasowany widziałem. Całe koło tego ósemka było, rozwalone koło z tyłu. Uderzył go, dlaczego go uderzył? Po co? Słucham? Dlaczego go uderzył? A nie wiem, ale mijaliśmy ich, wiesz, też jak leżeli. No. A mijali się i też. Dobra, wjeżdżam tam, tak? Tam macie auto? Tak. Tylko jest składem zastawione, powiedz, że jesteście od tego kampera. No to zobaczymy, co tam będzie. Jakie tam były na żeganiu, co? Jakie były traski? No. No ciekawe, wymagające. Było co robić? Było co robić. No jak poszło? No bo pierwszy dzień 9, wczoraj pierwszy. A to dla sprzętu, nie wiem, duże wyzwanie, czy raczej dla kondycji? Poligon drawski jest dużym wyzwaniem i dla zawodnika, i dla sprzętu, także... A żegański? Żegański, przepraszam, a drawski będzie na pewno szybszy, także... Myślę, że tu będzie średnia przejazdu nieco większa. O proszę, chyba z Chin dojechał specjalnie z AliExpress Halogen, tak? Tak jest. I co tam? Czemu nowy montujesz? Czy Troszkę większy. Tylko troszkę. Jak tutaj, na nowym kampie? Na czym? To jest taki prekamp na razie. Nie wiadomo, gdzie nas rozstawią, czy w ogóle nas rozstawią, także... Walić, jakoś sobie poradzimy. Jak tam w ogóle było na tym pierwszym etapie żegańskim? Etap świętoszowski, petarda, milion dziur, milion piachu, piasek fesz, wszystko co mieliśmy na pustyni, auta się topiły, auta stały po dachy, motocykliści się wywracali, mieliśmy pełen przekrój roweru. No to takie zamieszanie, Edek. Mamy tu mały chaos, jesteśmy w trakcie przenosin z jednego kampu do drugiego kampu, natomiast drugi kamp jeszcze nie jest gotowy, chyba wjazd ma być dopiero wieczorem, więc wszystkie załogi mają zjechać w nowe miejsce, teoretycznie wyznaczone, czyli to coś, co jest tutaj. To jest miejscem, gdzie nie ma szans pomieścić 850 załóg wraz z teamami. Czekamy na naszych chłopaków. Akcja będzie wyglądała chyba w ten sposób, że zrzucamy tutaj nasze auto i my około godziny 17 mamy start na nasze odcinki, 17:40 dokładnie chyba. Jak my pojedziemy na 2 odcinki po 90 km, to dopiero oni będą wpuszczeni na kamp, gdzie będą mogli wjechać i rozbić obóz. Ale na razie to jest ogromny chaos, małe pole, kompletnie nieprzygotowane po to, żeby tu wpuścić kampery i przyczepy i kompletna przepychanka. Zobaczymy no. Nie wiadomo gdzie, co, jak, roadbooki, nic nie wiadomo. Tata! Zabieramy. Wiesz, to odpoczywanie, raz na spanie.
Wieczne odpoczywanie dać mu racz, Panie, a światło wiekuista niechaj im świeci mu w tym, w niebie DJI. Nie, no generalnie bym się polatał. Gdyby nie te gumki tutaj, których nie mam oczywiście, bo śmigała zapasowe, to by jeszcze latał. Bateria jest cała, tu jest pęknięcie duże. No ale słuchajcie, no od premiery mam tego drona. Kilka dzwonów zaliczył, ten jest najpoważniejszy tak naprawdę. Jest pretensja, żeby kupić nowego, no. Nowego, lepszego, bo ten już jest wysłużony, już jakość nie ta. Odchodzi na emeryturę, postawię sobie go na półeczce jako... tak będzie stał na półeczce, o tak o. Tak będzie stał. Czekaj, jak go postawimy? Tak o. Jak oni tam stawiają? Jak się stawiają? Co panowie, to budujemy te obozy? Budujemy nowy dom. Co? Na razie to mam amortyzatory w głowie. Jak jest nazwa tej firmy, która nam mnie przygotowywała do sezonu? Przypomnij mi, Krzysztof? Jaka? Nie będziemy antyreklamy robić. Będziemy robić roboty, ale jesteśmy mocno rozczarowani, no. Amorki już nam zaczęły zawodzić na Francji. Myśleliśmy, że to ewenement, świeżo po konserwacji, tak się zachowują. A teraz się okazuje, że jesteśmy głęboko w dupie. Zobaczymy, co da się zrobić. A co się stało prawdopodobnie? Gaz przechodzi do oleju. I nasze bypassy robią się sztywne po prostu, tak? I dlatego wczorajsza tarka, na której narzekaliśmy, pogorszająca się, może być tego właśnie jakby objawem, no. Ja mam panowie mały pomysł taki, nie wiem czy będzie dobry. Krzysiu, widzisz tam tego Hiluxa? Tam też są foksy, może podmienimy, co? Patrzyłem, zbiorniki wszyscy podejdą z tego. No jakby co? To może niech przyjedzie, będzie szybciej. Przywieźć nam te nowe pedonery, co? Nie, musimy zobaczyć z nimi, co da się zrobić, spróbować to zdiagnozować. Tu zabazujemy na wiedzy Traska, który mocno się zaangażował, żeby nam trochę pomóc i wesprzeć nas wiedzą i doświadczeniem, za co dziękujemy bardzo. Spróbujemy coś zdiagnozować i wymyśleć, żeby objechać jeszcze te 3 odcinki, 3 dni w sumie rajdowe, także sytuacja jest rozwojowa. Co nam na dzisiaj przygotujesz ciekawego? Wczoraj było Dzisiaj, jeżeli czas pozwoli, będą żeberka w miodzie. Ale miód taki swojski czy ze sklepu? Nie no, gdzieś znajdziemy pszczołę, przyniesie. Będziemy mieli piękne żebereczka. Jak nie dziś, to jutro. Tutaj mamy taką maskotkę od fana, który wczoraj był u nas na kampie, Kamil. Kamil, przyniesie dużo szczęścia? Przyniesie, nie? Musi. I takiego notebooka wszyscy dostają dzisiaj. Jakoś taki symbol przeprawy. Nie no, fajnie, bardzo miło. Przeprawa w końcu będzie i właśnie będzie wyglądało to tak. No tak, to ja mam jego telefon. Przynajmniej mam nadzieję, trochę wody, trochę błota. 2 odcinki po około 90 km. Przejrzyj lepiej, czy jest błot.
plus, ça marche pas son treuil. Ah, ça y est. Dobrze. Dawaj ją. Jak Edzio? Bez karty? Edzio, troszkę nałóg zrobiliście, nie? Gaz do mety. Karta? No, czekaj. Hi guys! Super! Jak tam Marcinek? Dobrze jest! Zajebiście, nie? Przeprawa w końcu, nie? Wreszcie. No. Så nu känner man till din bumgren. Trocknen fullt vi både kom. Dobra, nie za mocno do lewej. Dojechali. To jest trzeci dzień. Dobrze, trzeci dzień. Kurwa! Ukurzony Zobacz. Jak tam chłopaki? O jest, zobacz. Jak tam chłopaki? Ciasolina. W końcu nasz... Ale kurde, nasz dzień, wiecie kiedy lisy żyją? Z nocy na kury wychodzą. Kiedy są wysoko na pozycji, wiecie. Tak? No czwartym byliście wcześniej, to chyba trzeci już mieliście. Tak? Nie wiedziałem nawet, ale szło nam kurde. No zapytaj. Tak? Naprawdę? Ciasto. Tak, no czwartym liście i później trzecie. Dobrze, wyciągarka się zepsuła. No. Co się? Wyciągarka padła. Która? Weź się, przednia.
przednie, ale nie tyle to wciągarka, ale przekaźnik czy coś, kurde. Aha. Nie, dobrze, w nocy to jest ten. Mięso jest! Jest mięso. O. Jest! Była walka. Robi Wilhofa? Ucieszony. Ale tak w tym Quick Gas, w sensie? Ile mieliście przejazdu? Czasu? Nie wiem. Po 120 zdrowia? Nie wiem, ale oni... Po 10 razy niektórych wyprzedzaliśmy. Oni w ogóle nie wiedzą, gdzie jadą. Błądzą cały czas. Wiem, że migają, no wyprzedzają nas, nie? No dobra, no to zjechaliśmy, jedźcie. Pojechali. Za chwilę już gdzieś tam nawracają. Bo oni wiesz, zamiast na nawigacji to długa. Gdzie jesteśmy? Jeszcze raz. I nawracają, bo nie wiedzą, gdzie są. A my sobie... Czyli są wychowani w Dakarze. Tak. Dobrze. O, to... Dużo było przeprawy? No tak. Pachnie torfik? To jest nasz teren, nasz teren. Karol, zrób te bolowe barwy na twarzy, no jak? Słuchaj, Dobra, no Łukasz, czekaj. Jak wszyscy, to wszyscy. Poczuł krew. U nas robimy Poczuł tak. krew. U nas piach jest nic, piach schodzi samochodowi, a my robimy tak u nas sobie. I to jest dla nas dobre. I co, Edek, ile było tych przepraw? Przepraw to były dwie, to jakieś przejazdy przez Włocka, ale także z wyciągarą trzeba było podziałać, było 2 momenty. To i na jednym to się minęliśmy, to na... No właśnie, tam to jest miejsce, bo nam tam gościu nie zrobił dziurkaczem dziurki. Ale to wszystkim nie robił, nie wiecie, nie zwróciłem uwagi. Ale wydaje mi się, że nie dziurkował nic, tylko numery spisywał. Wpisywał numery. Która godzina? Wiecie co? Jak jedziecie rano? Druga. Pół do Red Foxa. Ale faktycznie tych Red Foxów na drodze było dużo, nie? Jak tych lisów, nie? Tak, ja jak wybiegały na trakty, to ja trąbiłem, żeby swojego nie ciapnąć w nocy. Nie skasowali nam na tej pierwszej próbie sędziowie. Pytałem właśnie, mówi, że nie kojarzy, że na pewno wpisywał numery. Na pewno waszą naklejkę wyczyścił i wpisał numer, nie? A, okej. Ale nie wiem, jak tam to działało właściwie. A, numer, kara będzie. Co para? Nie, no śmiejemy się. Nie no, ta pierwsza kałuża ładnie, tam 8 ekip wyprzedziliście, nie? Nie słyszę? W tej pierwszej kałuży ładnie, z 8 ekip wyprzedziliście, nie? No a i tak mogliśmy jeszcze to robić szybciej, no też bez sensu, no wypuszczają co minutę ludzi ze startu, wiem, że pierwsza przeprawa jest za 2 km. Jeśli się zjeżdża 15 czy 16 typa. Najważniejsze, że samochodem się nic nie dzieje. Jedziesz sobie elegancko. Nie no, w ogóle spuściliśmy ciśnienie z opon, inna trakcja. W ogóle można było iść średnio 15 km więcej niż wczoraj. I nie wiem, czy były mniejsze tarki, ale mniej łopotał. Przeciągnęła nas przez to błoto. Tarki, na które nie dokuczały jak wczoraj. Białem pojechaliśmy i to było ostatnie błoto. Krzychu! I dużo było wody? Dokąd nam brudziłeś? Dotąd. Nie było trochę. Trochę było, ale wiesz co, takie błoto, że wkładasz nogę, chcesz wyjąć tą pierwszą i nie możesz, ta druga ci wchodzi jeszcze głębiej. Strasznie takie zasysające, nie mogłem się przedostać na drugą stronę. Było w sumie raz, dwa takie błota i jeden przejazd przez wodę, taki dosyć głęboki, trochę się zdziwiliśmy. Zgubiliśmy zapłon gdzieś tam na którymś cylindrze przez chwilę, ale 3 minutki wysechł i wcisnęliśmy dalej. Także ogólnie zadowoleni. Duże problemy z nawigacją mieli wszyscy. Nam się jakoś udało w miarę to przebrnąć. Tyle, ciśniemy dalej. Co tam szukasz, co? Wiesz co, chłopaki jechali przez bagno, przez torfy, przez wodę. Przeprawiali się, wyciągarka im fajnie chodziła, normalnie wszystko było w porządku, a wyciągnęli się i po prostu zaczęło coś z niej strzelać, prychać. No nie wiem, zobaczymy. No na razie mechanicznie nie słyszymy, żeby coś w niej się działo, tylko po prostu chyba coś elektronicznie, coś nie łączy po prostu. Zaraz zobaczymy, no porozbieramy wszystko, solenoidy, kable posprawdzamy. Miejmy nadzieję, że to tylko woda, ale jak nie, to mam drugie silniki i zmienimy. Także raczej nie ma problemu.
Co zamierzasz robić ciekawego? Łukasz, to już się nudne robi, ale naprawdę mamy hopy z tymi ciśnieniami. No i muszę to kontrolować, żeby im się żołądki nie poobrywały przy... Ile wiatr pokazuje? Teraz jest. Jest. Tak, normalnie. Teraz 8 godzinkę, wchodzi kaweczka, poranna, serwis auta, po coś elektryka płata figle, ogarnie się, później wyjazd na odcinek dzienny i odcinek nocny. A ten odcinek dzienny będzie ten nocny, co Także będzie co robić dzisiaj. To Krzysiu, wiadomo o co chodzi z tą wyciągarką? Nie mam pojęcia. No dobrze. Na stałym prądzie. Teraz do 200 będzie mierzył, no to wskaże nam ten. Cały deszcz. Klepie, a nie puszcza na ten, albo... Nie, to tu ich nie. A że co, że czyścimy? Nie, sprawdzić czy wypuszczać i czy zamykać i... bo on masą steruje. Cóż nie? 13 sztukowa? Nie. Spoko, trochę zmęczeni po wczorajszej nocce, ale nastawienie takie samo jak od samego początku. Jedziemy, robimy swoje. Tam podchodzę zostało, nie? I zobaczymy jaki będzie efekt. Ale ogólnie ok. Tylko elektryka płata jakieś figle. Odsypiałeś, zmęczony byłeś? Jakiś miałem kryzys, wiesz? No, też umawialiśmy się z chłopakami w ten sposób i jadą. Dzieje się coś, jest awaria, dzwonią, stajemy wszyscy na nogi, a że reszta ekipa się nie podporządkowała, co zrobiła palety, no to był taki efekt, nie? Kurczę. I ja po prostu chciałem sobie spać. Oczywiście nie spałem, bo się darli, krzyczeli, robili wszystko, żebym chyba nie spał. Ale moje założenie było takie, że jak oni przyjadą i załoga pójdzie spać, to my to naprawiamy, nie? No i dlatego mnie wyłączyło troszeczkę. Jak dzisiaj widać, ja jestem, pilot jest, a jest reszta? O, najważniejsza jest masa, a później rzeźba. Tak, rzeźba, dokładnie. Tak, jak to starzy mechanicy mówią, musić masy nie ma. No i szefuncio, co się dzieje? Opowiadaj. Nie wiemy co się dzieje. Spadł alternator czy co? Akumulatory są puste albo się rozleciały. Miernik pokazuje 24, ale napięcia tam nie ma. I albo są rozładowane do zera, albo się po prostu skończyły. Próbujemy podłożyć alternator, zobaczymy czy wstanie. Jak nie, to jesteśmy udupieni. Panie, ale te gwiazdki to jakieś oficerskie, bo my na poligonie tutaj, jaki masz status? To są gwiazdki, które mówią o przekonaniach politycznych. Dobra, nie zagłębiajmy się dalej. Zagłębiajmy się dalej. Ja na poligonie daję radę. Co szef kuchni Bartek poleca tym razem? Szef kuchni dzisiaj poleca kawusię, czarną kawusię parzoną. A masz cukier i mleko? Cukru nie mam, bo nie używam. Mleka też nie używam, bo ja lubię smak kawy. No kurde. Kawa z cukrem i z kawusią nie jest mlekiem, nie jest kawą.
Quoi? Es gibt einen Konkretblock. No, es gibt einen Konkretblock. Es gibt einen großen Stein hier. Działa, ale nie ma mocy. Co się stało? Wyciągana się spaliła. Bawiła się? Dwunastkę w przodu, ledwo ciągnie. Co tam się winda to nie robi, tak? Winda nie robi? Nie robi, przełożyliśmy tylną na przód, 12V, ale to jest tyle co... Ale go kurwa zastało, nie? Co tam Janek powiesz? Teraz by się wyciągnąć z tego gnoju. Czyli ta winda już odpadła na bazie, tak? Tak. Tamta winda to już na bazie została. Wczorajsze zadanie to się zrobiło, padła, tak.
powiedz mi, a co z wyciągarką, ona będzie jeszcze działała, czy już na tym rajdzie nie będzie działała? Nie wiem, nie było czasu, już wyrzuciliśmy ją, założyliśmy tylną naprzód, ale ona ma jeden silnik i jest 12V, więc nie ma w ogóle mocy. Przez zblocze byśmy pociągnęli, ale nie za daleko. Tego błota trochę, to próbuj prostować. I sandał, nie? Ciśnij cały czas. Chodzi samochód, ładowanie jest, wszystko. Temperatura. Kurwa jebany. Dobrze, przynajmniej cała. A czemu nie chciał do góry cię wyciągać? Spytaj się go. Mówiłem mu, nie, powiedział, że do góry nie da rady. To nawet tak trzeba to pomagać, nie? No co zrobić? Dobrze szło, dobry czas mieliśmy. Pomimo... chuj. Jeszcze trzy odcinki, tak? Wyprodukowałem dzisiaj jeden, ale to my zrobimy, jak wyciągarki nie mamy. Edek, nie rób tej miny, bo ona jest nie trafiona. To cały odcinek w pizdu. Mogliśmy nie wyjeżdżać, tylko naprawiać wyciągarki. Ale nie, dobra, nie było wiadomo, no, była szansa i trzeba było korzystać. Na nockę trzeba naprawić, bo będzie też taka gruba przyprawa. Jutro? I co na nockę? Na nockę. A dzisiaj jest nocka, czy jest wieczór tylko? Dzisiaj jest ten drugi odcinek. Drugi, ale to nie będzie chyba w nocy, bo tam oszczędza, nie wiem, to jest... Może jakąś przeprawę przez wodę by się przydało zrobić, nie? Jedziemy na bazę, wymienimy linę. No coś będziemy jeszcze próbować. A nie myślisz, żeby próbować tą mocną... Nie, no nie da rady z tą wyciągarką, nie da rady tej... Nie, no będziemy próbować. Będzie. No a co, położymy się ale i nie, będziemy... chodzi o tego z Lepina, nie da rady, z tym czy da rady? Nie wiem, pomyślimy w bacie. Uciekamy. Chyba nie jedziemy, no i tak nie zaliczył i tak. No do zobaczenia, panowie. Coś tam powiesz? Jedziemy na bazę. I tak po odcinku wyjechać. We went through the swamp and suddenly we hit a big stone, and it appears that the CV joint is out, kaput, and also we got steering problems. I don't know if the steering pump is out as well or not, but we'll find out later on. We're gonna go further, so we have to call recovery, which we have done, and that's it. We were very good in this race. That's a pity, but that's how the race works.
Oh, we've been lucky with this car, very lucky, because so far I did 8 races, 8 podiums, but not this year. Obviously, this year is gone. Ile dłuższą mogę tą śrubę do masy? Mamy przy tym starym motorze? To Ciepek tam się dzieje, co? No montujemy, kurwa. Tak dalej się roztrzyma. Ale to nie tylko dwa, w każdym jakieś problemy. Dlaczego aż tyle? To próbujemy jakoś sprawdzić wyciągarkę. No była 24V, robimy z niej 12V. Uda się to czy się nie uda? Mam nadzieję, że się uda. Nie, musi się udać. Zostaje tylko jeden problem, bo mieliśmy 2 akumulatory do wyciągarek. To nam dawało 24V i trzeci akumulator do instalacji z auta 12V. Teraz nie mamy tych 2 akumulatorów 24V, bo się zjarały. Mamy tylko ten jeden malutki 12V. On nie podoła, nie pociągnie Biglepina, więc dokładamy jeszcze jeden akumulator 12V i to wszystko powinno działać, tylko pytanie, czy alternator 12V da radę to wszystko zasilić prądem. I tyle, ale nie mamy innego wyjścia, najwyżej będziemy robić przerwy, ładować akumulatory i dalej cisnąć. Dobra, działa czy nie działa? A fury się wysypują, Będzie działać. także... Sprawdzone czy jeszcze nie? Musi działać. Jeszcze raz. Sprawdzone już? Sprawdzone, jeden silnik działa, zaraz podpinamy drugi silnik na twoim styczniku i jak masz dobrą rękę, to będzie działać. Prowizorki potem. Chyba czerwony. Nie moc. Na dobrej drodze to będzie, jak będziemy tutaj na szyi mieli takie kółeczko. Łukasz, wiesz sam dobrze, że nie ma aut, które jadą na OS, wracają z OS-u i siadają kierowcy i piloci i czekają na następny OS. To jest walka po każdym OS-ie, żeby zreanimować maszynę. Nie ma samochodów, które się nie psują i pojazdów. No wyszło jak wyszło. Póki co auto chodzi sprawne, kulawe, bo było bez wyciągarki. Teraz mam nadzieję, że będzie działała ta wyciągarka. Jeden OS straciliśmy całkiem. Został nam jeszcze nocny dzisiaj odcinek i jutro dzienny. No spróbujemy wywalczyć ile się uda i robimy wszystko, żeby dojechać do mety. Nieważne na jakim miejscu. No widzę, że tam chyba w miarę to się udało ogarnąć, nie? No naprawdę udało się ogarnąć. To odcinek nocy nam pokaże, jak to w sumie dobrze powiedział Krzychu, no bo przetestujemy, obciążymy, no ale w odcinku nocnym nie powinno być za dużo ciężkich przepraw, więc my, jeżeli nawet trzeba będzie się pociągnąć raz czy dwa, no to powinno może to wszystko razem wytrzymać. Najgorzej jest to, że no jest to teraz takie poczucie, że dostaliśmy duże kary za niewystartowanie w poprzednim odcinku i niedojechanie odcinka porannego. To tak się trochę czuję jak uderzony kijem w głowę, no ale są jeszcze 3 odcinki do przejechania. Dzisiaj nocny, jutro 2 w ciągu dnia, czy piątek jest 1, nie pamiętam. No ale trzeba sobie pojechać, zrobić swoje i czekać na generalne zestawienie. Już potencjał walki, jakieś fajniejsze miejsce na pewno się mocno odsunął, ale... No ale co, no kolejna nauka, no trzeba mieć rzeczy zdublowane, wszystko co się da zdublowane. No i po to tu przyjechaliśmy, no, duża nauka. W okolicy na odbywającym się rajdzie i mamy zapotrzebowanie na produkty prawdopodobnie z waszego sklepu. I jeżeli byśmy dzisiaj jeszcze u was je kupić, jesteśmy w stanie podjechać w przeciągu 15-20 minut? A teraz zadamy pytanie. Znaczy tak, na pewno będziemy potrzebowali akumulator. Dosyć duży, solidny.
to na pewno coś wybierzemy, bo my tylko potrzebujemy jeszcze przekazać. Tak, bo dodzwoni się pan do Intercastu. Super. To nie pracujemy do godziny 18, także... A jest godzina 17:40. O jest. 17:49. I nie ma opcji, żeby ktoś 5 minut został dłużej? No, do Bielska Białej się państwo połączy. Byłem na stronie Battery Point, która jest od nas oddalona. Okej, dobra, to nie, to po... Battery Point. Pan, podajcie, jak tam było? Tak. Jak zaczęliśmy, to po pierwszych paru kilometrach wyjechaliśmy na wielką, otwartą przestrzeń, na której widoczność była gdzieś, sięgała 2 metry za maskę. I zaczęły się historie z roadbookiem. I tam wytraciliśmy dość dużo minut na odnalezieniu poprawnej drogi. Jeszcze akurat pierwsza kratka to było jakieś skrzyżowanie jak krzyżówka. Miliona dróg, kurde, na polnych. Ale potem jak poszliśmy, no nie dało się jechać za szybko, no bo mgła, dopiero jak się do lasów padało i mgła opadała, to nadganialiśmy. No i potem co? Woda. I wodoodporność naszego autka już nie jest taka jak była, musimy się tam pozmieniać, ale pracowałem na jednym czy na 2 garach. I chyba tam, nie wiem, 20-30 minut zanim go przywróciliśmy do normy. Prosta rzecz się okazała, Krzyku tam rozwiązał temat. I ruszyliśmy dalej. No i dalej już szło gładko. Więc zrobiliśmy chyba czas około 2 godzin tego odcinka. A było do zrobienia z godzina 20, z godzina 30 maksimum. Więc takie 2 wtopy po drodze. A mamy bardziej zjebane humory, bo właśnie spojrzeliśmy sobie na 2 klasyfikacje. Pierwsza, generalna, do wczoraj mieliśmy 11 pozycję w generalnej klasyfikacji, ale druga tabela, którą obejrzeliśmy, pokazała, że dostaliśmy 10 godzin kary za niezrobienie tych 2 odcinków dzisiaj. Więc jeszcze jakby można myśleć, żeby walczyć o pierwszą 10, no to nie, to się już nie wydarzy. Jutro ostatni odcinek, honorowy przejazd, dojechanie rajdu do końca, co i tak jest pewnego rodzaju wyczynem. No ale apetyty zawsze większe trochę. Wyciągarka zreanimowana działa na 12 V. Jedziemy dalej, kończymy jutro. I do domu.
Która godzina jest, Paweł, bo teraz godzinę, którą mam, bo tak... 4:05. Ja już się gubię na tych godzinach i dniach. Słońce mówi do księżyca. 4:05 to my tak jak wczoraj pójdziemy spać. Pośpimy Najlepsze jest to, że o 7:30 rozdają roadbooki. i starty od 9:00. Super. A mamy wszystko mokre, bo jak wjechaliśmy w tą wodę, to ona rzeczywiście była głęboka. Co nie powinno stanowić problemu dla samochodu. W samochodzie byśmy potop. Ale w samochodzie tak, siedziałem, ponerki mieliśmy wodę. No i w związku z tym, że tam straciliśmy jakby bieżność samochodu, to w tej wodzie trochę posiedziałem. A Krzyku trochę w niej postał. Więc nic tam nie wyschnie, bo mgła, która jest w ten, no jeszcze na wszystkim się osadza, wszystko się robi mokre, zewsząd kapie woda. Więc po jakimś 2-godzinnym śnie, który za chwilę odbędziemy, wstaniemy rano, wbijemy się w te zimne, mokre, przygniłe ubranka i z uśmiechami na twarzy pojedziemy dalej. No o to chodzi w tym, nie? Jeszcze za to Tak, ale o to chodzi. Nie, ale o to chodzi. Z jednej strony satysfakcja, z jednej strony taki, jakby to mówię, jeszcze głód na to, że można by, gdyby nie by, ale właśnie może chodzi o tym. Trzeba mieć dużo szczęścia w tym wszystkim. No i może doświadczenie też będzie robiło to, że doświadczenie buduje to, że parę kolejnych rzeczy moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy wiedzieli, a wiemy je dzięki temu, że tu jesteśmy, więc nauka. No to Co ty chcesz jeszcze wiedzieć? Idziemy spać i jutro dalej. Jutro dalej. Działamy. Strzała. Panowie, dzisiaj jest dzień 5 czy 6? 6, nie? Dzień 6, ostatni odcinek, 80 km plus dojazdówka. Bardzo, znowu będzie długi dystans. Jest cholernie gorąco dzisiaj, wczoraj padało. Ma być jakaś potężna burza dzisiaj. Auto jedzie, wyciągarka działa, przerobiona na 12V. Więc jest szansa, że na tych przeprawach będzie to dobrze szło. Bo wczorajsza tylna winda z przodu nie dawała rady, po prostu była bardzo słaba. Teraz po pewnych modyfikacjach to idzie. Ja jadę właśnie na punkt. Prawdopodobnie ten sam co wczoraj, bo chyba innej przeprawy jako takiej nie będzie. Chłopaki się zbierają, za pół godziny mają wyjazd, serwis jak zwykle się opiernicza. Robert jak zwykle się opala, także no tak to jest, nie? Ktoś musi robić, ktoś musi się opalać. Takie życie. Takie życie. Trzecie zęby nie rosną, no. Także lecę na traka. Tojka już zrobiła 1200 km. Znaczna część po trasie, także jedzie. Z awarii takich, jaka była na trasie, to poluzowały się śruby na wąsie. Jedna się wykręciła szpilka całkowicie, więc roztopiłem to śrubą, bo nie miałem tej szpilki ze stożkiem. Spalił się przekaźnik od wentylatorów, jest cholernie gorąco, więc on był bardzo gorący. Wjechałem do takiej głębokiej wody i prawdopodobnie wtedy się spalił. W tym samym czasie co w Defenderze, bo razem robiliśmy tą przeprawę. I w sumie tyle chyba z awarii. Także lecimy dalej. Jest tam gdzieś Stefan? Jedzie Stefan. Zjeżdżają do mety. Miau! Jak robią listy? Wejdźcie coś podpowiedzcie. No dawaj. No Stefan! Jak robią lisy na ostatni dzień rajdu? Stefan! Wygrywają! Stefan! Jak robią lisy, jak dojeżdżają do mety? Stefan! Edek, jak robią lisy, jak dojeżdżają do mety? Jak robią lisy? No. Nie mam siły na stefanowanie, bo rozumiem, chyba chodzi o Stefana. Tak robię. Tears are falling on my cigarette, and no one can hear me. And you let me down, so I can call baby you are a monster, baby you will leave me again, baby you are a monster, baby you will leave me again.
serum. There's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my cigarette, and no one can hear me. And you let me down so I can call you. I don't need help, baby, I'm falling into the same thing, 'cause I just live this, I want a healing. Just don't hurt my feelings, yeah. Baby, you are a monster, are a monster. Baby, you will leave me again, leave me again. Ej, stój! Stój! Stopnij! 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 A to taki czysty ralisko, co? Co taki czysty jak w barze brzmi? Słuchaj, bo jest szybko, lecimy nad błotem po prostu. Bałagan sam. Na spa będzie trzeba jechać. Odkurzacz, flakt i później wiesz, wyczyści się. Jeszcze tylko turki wyczyszczą. Cepek jest tam dalej, możecie się tam zapiąć. Ale tu zrobić miejsce. Dobra. Czekaj. Tam gdzie Unimog wkleił, tam 3 auta z koła przejechały, ale Unimog siedzi, nie? Jest wojna? Powtórka. Joszek? Hej, Dzio! Dobrze jest. Trójka i wyczyść bieżnik i wyjdź tam. Tutaj, tutaj!
dzisiaj, dobra? Dobra. Eja. Jak tam w ogóle traska? Dobrze, w jednym miejscu trochę daliśmy ciała, ale ogólnie w porządku dzisiaj. Trzymajcie się. Dojechali chłopaki na metę, brawo, brawo. Hello, here we are at the finish of the Breslau this year. It's very hot, so like you see, everybody is really sweating, but you see the competitors are all very happy. They finished the big and very, very difficult event, and including 2 night stages. So stay connected. Next year the Breslau will be even better than this, but before that, at the beginning of October, we have the Balkan Off-Road Rally in Romania. No i udało się chłopakom, dojechali rajd w końcu. W końcu dojechali. No a to zdjęcie? Wait for the medal. Everybody ready for the photo? Okay, can you come in front? Oh no. Nie ma. Szampana. Daj się na tym. Mamy to. Mamy to. Stay together and look at me. Co, jak tam wrażenia? Dojechane, no niesamowite przeżycie. 6 dni zmagań, z czego 5 odcinków rajdowych, 1 dzień kwalifikacji. Te zmagań w sumie to 2-3 miesiące przygotowań. Dojechane dzięki tym gościom. Niesamowicie. Ready? Jakie to uczucie? Opowiadaj, jakie to uczucie, no. Ściska mnie w środku, aż nie mogę mówić. Szczęśliwy? Bardzo. Taki był nasz cel i osiągnięty w 100%. Mega zadowolony jestem. Mega. Samochód się spisał. Tu każdy ma awarię, nie ma co się przejmować takimi rzeczami. To były drobne rzeczy. Najważniejsze, że zespół się sprawdził. Mechanicy, kampmasterzy, kierowcy, piloci aby słabo wypadli, ale wszystko jest ok. No a media to co? A, przepraszam, No. media no the best. No co, no fajnie, udało się. Tamten rok dał nam trochę w kość. Tutaj
skończyliśmy, więc duma jest. No fajnie, że mi się udało, nie? No, nie wiem, przeżywam to strasznie. Tyle mam do powiedzenia w tym momencie. O emocjach tutaj nie umiem rozmawiać, ale zrobiliśmy to. Jest kurde ogromna zasługa całego teamu. Nakład pracy jaki dali z siebie po prostu no, odbił się w każdym przejechanym kilometrze, więc dziękuję wam za to, chłopaki, naprawdę. Możemy pojechać kolejne rajdy i będziemy to robić. To chyba nasz pierwszy taki dojechany duży rajd. W zeszłym roku w Breslau dojechaliśmy tylko przez 2 dni. Cała reszta nam wypadła z powodu poważnej awarii. Teraz też mieliśmy poważne awarie, ale byliśmy znacznie lepiej przygotowani, zdeterminowani i przejechaliśmy wszystkie odcinki poza 2. Więc gratuluję wam, panowie, i dziękuję. No powiem tak, ja jestem totalnym laikiem, bo jestem pierwszy raz na takim rajdzie i mam takie dwa wnioski. Pierwsze, że liczy się praca zespołowa. Chłopaki tutaj naprawdę ciężko pracują i to mi imponuje, zaimponowało mocno, że tu nie ma chwili przerwy, tu nie ma odpoczynku, tu jest cały czas ogień. Druga rzecz to jest satysfakcja, którą mam, bo pojechałem pierwszy raz i udało się ukończyć tak trudny wyścig, który no wszyscy tu mówią, że jest maratonem i to nie jest prosta sprawa, a jednak udało się, dlatego dla mnie jest to takie podwójne zwycięstwo. Raz, że byłem, a drugi raz, że udało się to ukończyć, więc jest moc. Jest to dla mnie niewyobrażalne, że w końcu udało się aż tak wielkie przedsięwzięcie tylko i wyłącznie z tą ekipą. Cieszę się niezmiernie. W końcu na to czekaliśmy. Nie wiem, jeszcze nie znamy wyników, ale jestem przeszczęśliwy, że są te medale i że dojechaliśmy. Mam nadzieję, że będziemy się piąć coraz to wyżej. Jestem dumny z chłopaków. No, mega przeżycie, mega nauka. No, mieliśmy trochę problemów, ale postawiliśmy wszystko na kartę, męczyliśmy się, nie spaliśmy, naprawialiśmy to wszystko. To nie był normalny rajd, to był maraton. Naszą wygraną jest dojechanie do końca. To coś pięknego, że to zrobiliśmy, naprawdę. Nie wiem, no słów mi brakuje naprawdę na to wszystko. Po lewej, po prawej. Jeszcze raz, to był maraton, naprawdę. Dla nas, dla samochodu, dla ekipy całej. To, że to zrobiliśmy, to jest zasługa wszystkich. Każdy, kto na tym rajdzie dostaje taki medal, jest wygranym na tym rajdzie, bo dojechać ten rajd do końca, ludzie dojeżdżają ten rajd właśnie dla tego medalu. Wiadomo, pierwsze, drugie, trzecie miejsce to jest już mega sukces, ale dostać ten medal, dojechać do końca, wytrwać, to jest już naprawdę duże osiągnięcie. No to co, może ja też coś powiem, bo w sumie jestem z nimi praktycznie od początku. Fajnie, że chłopakom się udało, bo dożyli do tego, żeby dojechać ten rajd. Walczył cały team i to było widać. Nie odpuścili, więc super, gratuluję. Mega się cieszę, że wam się udało i trzymam was kciuki na kolejnych imprezach. I ogólnie gratuluję wszystkim zawodnikom w różnych klasach, którzy dojechali ten rajd, bo był dość ciężki. Może nie był ciężki jakoś tam mega przeprawowo, ale był bardzo długi, bardzo męczący, w trudnych warunkach. Był piach, kopny, błoto, torfy, górki, wszystko było. Masa kilometrów, bo ponad 1000, więc naprawdę było co robić. Gratuluję i trzymajcie się wszyscy. Panowie, to jaki jest okrzyk Gliców? Stefan! Hello, welcome to Breslau Rally.